Nazwiemy ją Kay, ponieważ chce pozostać anonimowa. Kay pracowała w tej klinice w Montgomery, która została zamknięta. To była jedna z zaledwie 3 klinik, które przeprowadzały aborcję w Alabamie jeszcze pół roku temu. It's sad because I know that there are people that need to be here. This is a procedure room. We obviously haven't had housekeeping in here or anything in 6 months, so things are a little dusty. Wkrótce klinika będzie pusta. Meble, wyposażenie i sprzęt zostały sprzedane. This was my front desk here. I do have patient names up here, also staff name and phone numbers. Calendars even still say June. W czerwcu ubiegłego roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych cofnął prawo do aborcji na poziomie federalnym, pozostawiając każdemu stanowi wybór, czy zezwolić na nią na swoim terytorium. Od tego czasu aborcja została zakazana w Alabamie, a klinikę zamknięto. Kay mówi, że wtedy zaczął się trudny okres dla kobiet w tym stanie. I felt like I was going to be here until the day I died. Not until I retired, but until the day I died. And it's weird losing a job when you didn't even do anything wrong. Kay opowiada nam, jak przez 5 lat przyjmowała pacjentki, którym towarzyszyła również podczas badań lekarskich. Poczta głosowa kliniki jest nadal połączona z jej telefonem komórkowym i nadal odbiera połączenia. Aborcje zostały uniemożliwione w całym stanie po decyzji Sądu Najwyższego. I wasn't surprised when it came. We knew Alabama would be the first to fall because Alabama has so many existent laws, or had so many existing laws on the books. Kay zabiera nas do Kapitolu zdominowanego przez konserwatywnych i religijnych republikanów. To tu w 2019 roku Senat uchwalił ustawę zakazującą aborcji, nawet w przypadku gwałtu czy kazirodztwa. Przegłosowano 26 głosami przeciw 6, a o wszystkim zadecydowali biali mężczyźni. Prawo czyni aborcję przestępstwem zagrożonym karą 99 lat więzienia. Decyzja weszła w życie w trybie natychmiastowym. Oto człowiek, który zaproponował to prawo. Eric Johnston jest prawnikiem i założycielem Koalicji Obrońców Życia. The manner in which the child is conceived does not determine whether the child should be aborted. In other words, if the child is conceived by, say, a married couple with consent, by an unmarried couple by accident, in vitro fertilization, by rape, by incest, it doesn't matter. Once the child is conceived and you have that implanted fertilized egg in the uterine wall, then that is a person entitled to protection of the law. Rape and incest are very egregious things, but the percentage of those is very, very low. Dla tego prawnika, który uważa się za człowieka wierzącego, celem prawa byłaby także ochrona praw kobiet. We don't prosecute the women. Under the law, the woman is not prosecuted. It's the abortionist. If the woman decides she has to have the abortion, then she'll be able to go to another state and have the abortion. Wyjazd do innego stanu jest więc teraz jedyną opcją, ale trzeba mieć na to pieniądze. Dojazd do najbliższej kliniki trwa 8 godzin i trzeba wziąć przynajmniej 3 dni wolnego, znaleźć zakwaterowanie, nie wspominając już o kosztach aborcji, $500. Na tym konserwatywnym południu, gdzie aborcja pozostaje tematem tabu, to prawo przede wszystkim budzi strach. Dlatego żadna kobieta, która dokonała aborcji, nie zgodziła się na rozmowę z nami, nawet anonimowo. There's fear from their partners in their community. And then there's, of course, the fear from the physicians, because that's where the bill actually
targets and anyone who helps perform one. And they're very vague in that. They don't tell you, well, as me telling a patient, you can go to this clinic XYZ, here's this phone number. Is that aiding and abetting? It could be. Our lawyers have advised us not to say anything like that. As far as like, you know, not showing my face, because I don't want to lose my job, and I could, just for sitting here and talking about abortion, because it gets out that I worked in a clinic. So obviously, like, I'm not aligned with their value. W tej atmosferze strachu jedynymi, którzy zabierają głos i jawnie się pokazują, są aktywiści, bardzo często spoza Alabamy. Nadal bronią praw kobiet i ich dostępu do opieki, nawet w niejasnych granicach prawa. So Julie, you have a patient ready for me? I do. Okay. So... Jessica Robinson jest jedną z nich. Położna ginekolożka współprowadzi gabinet w Huntsville na północy stanu. Hello, you want to have a seat over here for me? Do czasu zakazu aborcji w czerwcu w Alabamie pracowała również w prywatnej klinice w Huntsville, jednej z 3 w stanie, gdzie przyjmowano kobiety, które chciały dokonać aborcji. Dla dr Robinson aborcja jest częścią opieki zdrowotnej, ale dzisiaj może tylko towarzyszyć kobietom w potrzebie. We have a complete ban on abortion, so we cannot provide surgical abortions nor medical abortions. But I am a physician, I am a gynecologist, and I am an abortion provider. So I have no obligation to turn a patient away. So a patient who has had a termination of pregnancy in another state can still seek care, and I think we all have a responsibility at the least, because we can't provide that care locally, to at least give the patients the post-abortion follow-up they need and give them the guidance that they need. Alabama Women's Wellness Center. Just today we had a young lady that came here just for post-abortion follow-up. She had her termination of pregnancy in another state. She did the medication abortion. It is very effective and it is very safe, but it's not 100%. Because she was still having pregnancy symptoms, she was seeking care just to get some follow-up to see if her pregnancy was successfully terminated. And we did find today that she is pregnant. So this is a patient who has already traveled, and now she will likely need to travel again. W Alabamie, podobnie jak w całym kraju, dostęp do opieki jest utrudniony, gdy pacjentów nie stać na dobre ubezpieczenie zdrowotne. A zdaniem dr Robinson zakaz aborcji jeszcze bardziej zaostrzy podział między najbogatszymi a mniej uprzywilejowanymi. We are the people who have historically been medically underserved. We are the people who've suffered the greatest from healthcare disparities. And I think that we're going to be the people who are going to suffer more now, because we will be the people that are going to have difficulty traveling for that care, difficulty having child care arranged so that we can take time off of work and be able to leave, suffering the consequences of lost days off of work. And I do think that you're going to have many women who may die. They're going to be forced to continue pregnancies that they know put their life at risk, but they can't navigate all the hurdles that it takes to be able to leave the area to get medical care at this point. A co się dzieje daleko od biura dr Robinson, daleko od ekskluzywnych dzielnic śródmiejskich? Jesteśmy na przedmieściach Birmingham, największego miasta w Alabamie. To ubogie przedmieście, gdzie mieszkają głównie Afroamerykanie. W tym południowym stanie nieustanna walka o prawa obywatelskie czarnoskórych osób jest szczególnie widoczna. Utrzymuje się forma segregacji ekonomiczna, społeczna, ale także na poziomie dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej.
To właśnie w tej dzielnicy osiedliło się stowarzyszenie Yellowhammer Fund. So in these bags we have different period products, like we have some pads and some tampons available. These bags have like Plan B, or it's also like the morning after pill, if you're familiar with that, emergency contraception, as well as resources, abortion resources and resources on emergency contraception locally. Raz w miesiącu jest dzień otwarty. Dystrybucja produktów higienicznych i środków antykoncepcyjnych, które często są bardzo kosztowne. To także okazja do uświadomienia populacji, której brakuje podstawowych informacji. W szkołach w Alabamie nie ma zajęć z edukacji seksualnej. A lot of information that needed to be shared about taking baths and keeping yourself properly clean in the right areas and sharing body chemistry with other people, and it causes sexually transmitted diseases. It causes AIDS, you know, like it can cause a real serious health condition by us not being educated about the body. Edukacja i dostęp do antykoncepcji to wszystko, co Yellowhammer może zrobić, odkąd aborcja została zakazana w Alabamie. Wcześniej organizacja pomagała kobietom w potrzebie w przerwaniu ciąży w Alabamie i innych stanach. Stopped a very large portion of our operation, which was abortion funding. We were funding about 150 abortion clients a week pre the Dobbs decision, and now we are not funding any at all. So pre the Dobbs decision, we're already dealing with the maternal mortality rate for Black women being 3 times that of white women, and that's a really staunch statistic. It's very much so prevalent in Alabama itself. This decision is a death threat. We're hardly making it out of childbirth itself, much less like not being able to get an abortion, not being able to get social services, dealing with just whatever the state offers you for medical care. W tej dzielnicy, gdzie często dochodzi do przemocy wobec kobiet, aborcja jest często środkiem antykoncepcyjnym. A lot of people that I went to school with and was friends with got pregnant, had babies. I think abortion should be a choice. I think that taking away someone's rights like that is not okay. Women should, it's their body, their choice. You should have the choice to keep your child or get rid of it. And especially if you were raped, you don't want to keep a child sometimes that. Niektórzy martwią się eksplozją potajemnych aborcji. Nie każdą kobietę stać na wyjazd do stanu, w którym aborcja jest legalna. There's going to be needless deaths, because if you're going to somewhere that's not sterile, to someone that's not trained to do procedures, of course you're going to be in more danger of complications. Kościoły. Przejeżdżając przez Alabamę, nie sposób ich nie zauważyć. Alabama jest bardzo religijnym stanem. 3/4 ludności deklaruje przynależność do chrześcijaństwa. Oba kościoły, protestanckie i katolickie, mają tutaj nadal duży wpływ. Posiadają szpitale, gdzie oczywiście opieka jest zgodna z wiarą. Kay wyjaśnia nam, że prowadzą również tak zwane fałszywe kliniki aborcyjne. We have 3 clinics here, and so we have probably 50, maybe even more crisis pregnancy centers in Alabama. The scope of the clinic is to trick patients who want to have an abortion into not having an abortion. Mimo że walka została wygrana, nie mogliśmy wejść z kamerą do żadnej fałszywej kliniki. They're all operated by Christian organizations, Catholic organizations, and stuff like that. So you come in, say you're a pregnant person and you're thinking about having an abortion. So you'll go inside and sure, you'll get a pregnancy test, and they force you to see the ultrasound, first of all, and hear the heartbeat if there is one. They call it a baby, they call you mom, all of this other gross stuff. Which is hard for someone who doesn't want to be a parent or want to be pregnant.
Wykorzystują Biblię, by sprzeciwiać się aborcji i chronić życie płodu za wszelką cenę. Nie wszystkie kościoły są tak dogmatyczne. Z pewnością stanowią mniejszość, ale około 10 zborów jest bardziej otwartych na społeczeństwo i bardziej tolerancyjnych. Tak jest w przypadku tej prezbiteriańskiej parafii. In Jesus Christ, we are forgiven. Thanks be to God. Księża parafialni wystąpili przeciwko ustawie antyaborcyjnej zaraz po jej uchwaleniu. Tej niedzieli w kazaniu skupiają swoje myśli na więźniach, bezdomnych, homoseksualistach i na prawie kobiet do rozporządzania swoim ciałem. Nobody is pro-abortion. You know, it's not anybody's dream to have an abortion. It's something that it's a fallback, and it's not anything that people approach with excitement, but it is just something that is sometimes necessary. We work very hard to try and eliminate the reasons that somebody might need to make that decision. So, for example, one of the things that we advocate for is for health care for all. People who don't have health care can't be expected to bring a healthy child into the world. We look to the day when every pregnancy can be healthy, every pregnancy can be wanted, but we don't live in that world. Rozmawiamy z nią o tych, którzy twierdzą, że są pro-life, a więc są przeciwni aborcji. I would say that we are pro-life. We are in favor of supporting the lives of women. We are in favor of supporting the lives of children. We are in favor of a society in which people can afford to live, afford to flourish. We are in favor of life in a much broader sense than just life in utero. W Alabamie, podobnie jak w całych Stanach Zjednoczonych, aborcja pozostaje tematem bardzo dzielącym. Tutaj jest się za lub przeciw. Według ostatniego sondażu Gallupa 55% Amerykanów broni prawa do aborcji. Dla 39% to przestępstwo. Dwie strony konfliktu ścierają się również przed klinikami aborcyjnymi. W tłumie są tak zwane asystentki kliniki, które można rozpoznać po kamizelkach. Aniołowie stróże kobiet, które przyszły na aborcję i chronią swoją tożsamość za wielkimi parasolami. Our job here as escorts was to provide a buffer between the patients and the sidewalk. We've got some religious people that will show up here and scream through bullhorns, the most vile and offensive things you can imagine. Kathy była asystentką w klinice aborcyjnej w Huntsville przez ponad 30 lat. Dziś wrócił tu spokój, bo w Alabamie nie praktykuje się już aborcji. 30 lat walki tworzy silne więzi. And in Alabama, it's nice to find like-minded people because you assume that everybody is religious conservative, and finding a group of people that aren't religious conservatives was a very wonderful thing. Tak więc wraz z innymi asystentkami spotykają się raz w miesiącu w poczekalni kliniki, aby porozmawiać o atakach na lekarzy i budynki. Wzruszające chwile. And she looked younger than my granddaughters, who were 9 at the time. And my heart just sank because I realized what was going on. That somebody that little, that tiny, had been put in that position. And, yeah, it was heartbreaking. And then that these religious idiots were going to try to force her to carry a pregnancy. Because you don't kill the baby for the sins of the father, but you don't care if that child dies. Didn't they try to make that a law where they had to have the rapist's permission for the woman to have the abortion? I remember that. You guys are 15. Ledwie założyły kamizelki, aż nagle... Tutaj dr Robinson jest prawdziwą bohaterką, bo oprócz swojego gabinetu w mieście od 2005 roku pracowała w tej klinice aborcyjnej. It's kind of hard to be in here today. It's not alive because we haven't really, because it's not as live as it was when we were here seeing patients each day.
On the average, we would see about 20 to 25 patients per clinic day. This is one of our procedure rooms. This is where we would actually perform our termination of pregnancies here in this room. We perform abortions up to 21 weeks, 6 days gestational age, and that's due to the gestational age limit according to the law here in Alabama. So this room was our medication room where our patients would do their counseling. This was kind of our work central. Przed wprowadzeniem prawa dr Robinson przyjmowała również stażystów z położnictwa, których szkoliła w zakresie wykonywania konkretnych czynności związanych z aborcją. Having just that technical knowledge of how to do it and the book to relay it to you is totally different than having that hands-on experience. Right now, the law allows for you to proceed with an abortion for maternal indications. That means when a mother's life is clearly at risk. That is not the time where you're going to have a resident who is training to step in and do that procedure. That's not a training opportunity. So the IUD literally comes out of the box like this. And so the box looks like this, and your assistant will sit there and open it. W tym prywatnym uniwersytecie dr Patel pokazuje, jak włożyć wkładkę domaciczną. To jedyny doktor, który zgodził się na nagranie materiału. Uniwersytet w Alabamie, który otrzymuje dotacje państwowe, odmówił. Tutaj wiara i przekonania wpływały na szkolenie przyszłych lekarzy jeszcze przed zakazem aborcji. IUD insertions because of, like we learned today, they believe that it's an abortive act and it's an abortive procedure. So even in my education currently, I wasn't able to see a single IUD placed during my rotation last month. It'll work. It's smaller than the others. Studenci są świadomi, że zakaz aborcji już tworzy nierówności w zależności od stanu, w którym studiują. I have a good friend who is a first-year resident, and they've told me that they see them coming in and out of the door, you know, elective and not elective abortions every day. So she's gotten a lot of hands-on experience with that up in the Northeast versus in Alabama. All these options are ideal methods. What really changes is that part of OB/GYN residency or teaching is that you're allowed the opportunity to learn how to perform an abortion. They have to allow you to do that. Now the problem is the vast majority of states won't let you do that. So what's going to happen is that if I am learning in, say, Alabama, I'm training here, and I want to learn how to perform an abortion, I would have to travel with my family or myself to Illinois, another state, to stay there for 2 or 3 weeks to learn to do a procedure. Dr Patel nie chce komentować prawa przed naszą kamerą. Ze względu na ograniczenia w edukacji i karierze, Kiana, podobnie jak połowa stanowych absolwentów, marzy o jakimś mniej tłamszącym miejscu. My family is from Alabama, so it's been a thought of mine to be an OB/GYN in Alabama, but now I'm very unsure about that. So. Wyjechać czy zostać? To pytanie zadają sobie również kobiety w ciąży. Wyjechać do innego stanu w celu dokonania aborcji, czy zostać, zatrzymać niechcianą ciążę lub ją przerwać na pustkowiu aborcji w Alabamie i całym południu Stanów Zjednoczonych. Oto dylemat, przed którym stoją dziś kobiety. Wersja polska Master Groove Studios, tekst Mariusz Uram, czytała Justyna Gardzińska.